Nie wiem, czy wiesz, ale w Krakowie na tam 450 000 mieszkań wszystkich, 15% stoi pustych, czyli 60 000 mieszkań w Krakowie stoi pustych. Jak donosi portal Money.pl, na rynku najmu pojawiło się 25% więcej mieszkań rok do roku. Właściciele firm, które u nas działają w Polsce, a mają korzenie ukraińskie, albo są właściciele, na początku wynajmowali, ale już ustabilizowali swoją sytuację, mogą dostać finansowanie. W 2019-2020 roku płaciłem 2,5 tysiąca za 75 metrów na prestiżowej inwestycji. I myślę, że tacy inwestorzy, którzy patrzą tylko przez pryzmat rentowności i kapitału zainwestowanego, mogą szukać w mniejszych miastach. Mieszkanie nie jest wynajęte od 2020 roku. 4 lata stoi puste. Dlatego dzisiaj, jeżeli ktoś bierze kredyt i chce inwestować na rynku nieruchomości, to dobrze miał tą stałą stopę, przynajmniej go nic nie zaskoczy. Oprócz cen energii, które w drugiej połowie roku mogą iść do góry. Cześć, witamy Was serdecznie na kolejnym materiale na naszym kanale Flat for Flip. Standardowo Marcin Bochenek, Darek Barski. A dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się na rynku najmu w Polsce. Tak jest, będziemy rozmawiać o tym, czy dalej opłaca się kupować nieruchomości pod wynajem. Jeżeli tak, to czym się kierować, a jeżeli nie, to dlaczego warto zwrócić uwagę na parametry, które Wam będziemy omawiać. Na początku pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, zostawić łapkę w górę oraz komentarz, tak aby nasze treści mogły nieść dalej. Marcin, zacznijmy od tego, jak wygląda rynek najmu w Polsce. Co się podziało przez ostatnie 24 miesiące? No to od 2022 roku na pewno był bardzo duży wzrost cen mieszkań, jeżeli chodzi o wynajem. Te ceny bardzo poszły w górę. Tak jak możemy zauważyć, z 2429 zł w 2022 roku do tego szczytu do 3300 zł. Więc tu mamy wzrost o 1000 zł i tu mówimy o średnich cenach najmu. A wiadomo, jak jest ze średnimi cenami. Zazwyczaj zaniżone są te ceny, też tak patrząc z doświadczenia. No ale coś się zmieniło teraz. Coś się zmieniło, bo zaczęło to odbijać w dół. Pojawiło się więcej mieszkań na rynku. Ludzie z tych droższych mieszkań zaczęli przechodzić do tych troszkę tańszych, więc no, dużo się dzieje. To tak naprawdę, jeżeli ludzie z droższych przechodzą do tańszych, to jest kwestia tego, że mniej zarabiają, czy nie chcą tak dużo płacić już. Czy pojawiły się nowe mieszkania może na rynku? Myślę, że i jedno i drugie to, co powiedziałeś, bo ludzie nie chcą przepłacać, a z drugiej strony pojawiły się nowe mieszkania na rynku i często jest tak, że możesz zmienić mieszkanie na równie dobre i płacić mniej. No więc ludzie w Polsce są dość przedsiębiorczy i nie chcą wydawać bez sensu pieniędzy. Natomiast powiem Ci ciekawostkę. Wyobraź sobie, że znalazłem jakąś starą swoją umowę najmu na mieszkanie w samym centrum Krakowa na prestiżowej inwestycji. Za 75 m2 w 2019-2020 roku płaciłem 2,5 tysiąca za 75 metrów na prestiżowej inwestycji. Znajdź mi takie mieszkanie dzisiaj. No tak, pewnie jakbyśmy mieli takie mieszkanie, to byśmy mieli obłożenie 100%. Kwestia jest tylko tego, że pewnie wtedy jakby sytuacja też była trochę inna, jeżeli chodzi o rynek najmu. Tam się fajne rzeczy nałożyły na siebie, o których też myślę warto wspomnieć, bo warto się uczyć na historycznych rzeczach, które się wydarzyły. Tam była taka sytuacja, że wtedy był COVID. Te mieszkania były często wynajmowane na krótki termin. COVID zaorał całkowicie krótki termin i właściciele nieruchomości, żeby się wesprzeć w jakikolwiek sposób, decydowali się na wynajem tych fajnych mieszkań na długi termin, żeby choć coś, odzyskać, prawda? Tak, tam była jeszcze jedna rzecz, że przez to, że był COVID i pojawiły się mieszkania krótkoterminowe na najem długoterminowy, to spowodowało, że podniósł się standard nowych mieszkań, które były oddawane do użytkowania i do wynajmu, dlatego że w najmie krótkoterminowym inwestorzy robili zawsze wyższy standard po to, że mogli w tym najmie krótkoterminowym większe pieniądze brać za nocleg ten 1, 2, 3 dobowy. Natomiast jak się pojawiły te mieszkania na rynku i potem taki najemca, który szukał mieszkania, miał do wyboru mieszkanie długoterminowy najem, ale takie standardowe, a mógł wejść na mieszkanie, które było przygotowane pod krótkoterminowy najem, to się okazywało, że te mieszkania zyskiwały na popularności, a tamten musiało być albo poprawiane standardy, albo musiało obniżać ceny. No i dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że dzisiaj już jak jest najemca, to on bardzo chce mieć wysoki standard. Chce, żeby wszystko już było. Te czasy, kiedy się kupowało, czy wynajmowało się mieszkania gdzieś w odległych dzielnicach po najniższej cenie, myślę, że poszły w niepamięć, bo dzisiaj dużo jest inwestorów, którzy kupują na rynku nieruchomości, wykańczają i wynajmują. Natomiast co ciekawe, jestem ciekawy też, czy wiesz, ile więcej nowych mieszkań pojawiło się pod wynajem, albo o ile spadło zainteresowanie rynkiem najmu, czyli gdzie ci ludzie, którzy byli zainteresowani najmem, już ich nie ma, po prostu gdzie oni wyparowali. Jak donosi portal Money.pl, na rynku najmu
pojawiło się 25% więcej mieszkań rok do roku, jeżeli chodzi o styczeń 2023, styczeń 2024. Więc prawie 30% nowych mieszkań. Na Oto Dom też można znaleźć bardzo dużo innych mieszkań właśnie na wynajem. Zaczęli rywalizować trochę tą ceną, więc to po prostu pokazuje jakąś zmianę. Też zastanawiam się, czy nie ma wpływu na to trochę to, że część osób z Ukrainy idzie dalej, gdzieś na zachód Europy. Dużo gdzieś moich klientów, z którymi współpracowałem, dostaję informacje właśnie od nich, że przechodzą gdzieś dalej na zachód. A może po prostu kupują sobie nieruchomości, wiesz, pojawił się program ten pierwszy, który był bezpieczny kredyt 2%. Okazało się, że obywatele Ukrainy też złożyli tam wnioski i mogli sobie kupować nieruchomości. Właściciele firm, które u nas działają w Polsce, a mają korzenie ukraińskie, albo są właściciele, na początku wynajmowali, ale już ustabilizowali sobie sytuację, mogą dostać finansowanie bankowe na zakup nieruchomości, więc zaczynają kupować. I myślę, że ten ruch się z tego najmu trochę przesuwa w stronę osób, które kupują nieruchomość, a dodatkowo programy rządowe spowodowały, że ludzie, którzy wiedzieli, że będą startować w kredycie 2%, wypowiadali umowy i sobie kumulowali pieniądze na wkład własny, wiedząc, że dostaną dofinansowanie zakup nowego, więc wyszli z rynku nieruchomości, wydaje mi się, i poszli mieszkać na jakiś czas przy rodzinie. Na pewno ceny najmu w dużych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, nie pomaga młodym ludziom dzisiaj w osiąganiu jakichś swoich celów zawodowych. Sam ostatnio miałem rozmowę ze znajomym, który pracuje jako barber. Opowiadał mi tam, że zarabia miesięcznie około 6-7 tysięcy, z czego 4 tysiące, ponad 4 tysiące, 4,5 tysiąca musi przeznaczyć na wynajem mieszkania. A musi tam mieszkać, bo musi dojść do swojego tego zakładu. No więc to jest faktycznie duży problem i myślę, że dużym rozwiązaniem tego problemu byłaby zmiana trochę prawa odnośnie prawa lokatora, gdzie będzie właściciel mieszkania miał większy wpływ na to, że jeżeli ktoś mu nie płaci, to będzie mógł tego lokatora usunąć. Nie wiem, czy wiesz, ale w Krakowie na tam 450 tysięcy mieszkań wszystkich, 15% stoi pustych, czyli 60 tysięcy mieszkań w Krakowie stoi pustych. No 60 tysięcy mieszkań, no to powiem Ci, że jest kilka dobrych osiedli, prawda? Tak, no to też myślę, że wynika z tego, że tutaj są te mieszkania kupowane inwestycyjnie przez ludzi, którzy mają gotówkę, mają pieniądze i dzięki temu oni czekają na wzrost wartości nieruchomości, nie ponosząc kosztów związanych z obsługą takiego najemcy. Z drugiej strony, obawiając się trochę tego, że co jakiś czas trzeba będzie robić remont, odnawiać lokal, pilnować tych najemców, to wolno, żeby to było kupione i zostawione. Bardzo często jest też tak, że to są mieszkania kupowane dzieciom albo wnukom przez rodziców i dziadków i im się nie spieszy, żeby tam najem był prowadzony. Tak, wzrost nieruchomości jest satysfakcjonujący, nie trzeba zarabiać jeszcze na najmie. Ale też ostatnio miałem ciekawą rozmowę z pośredniczką nieruchomości, gdzie powiedziała mi, że jest mieszkanie takie, nawet wiem, które dokładnie, na rynku w Krakowie, wykończone w takim standardzie, bym powiedział, oldschoolowym, nie zachęcającym młodych ludzi. Natomiast właściciel uznał, że chce za to mieszkanie wynająć za ponad 5 tysięcy złotych i po prostu koniec, kropka. Mieszkanie nie jest wynajęte od 2020 roku. 4 lata stoi puste. Jako argument właściciel mieszkania mieszka w Stanach. Jako argument mówi, że w Stanach Zjednoczonych za takie mieszkanie to nawet nie można żadnej suteryny sobie wynająć. Więc po prostu mieszkanie stoi... Poczeka jeszcze kilka lat i może już będzie to na tyle atrakcyjna stawka, że będzie mógł wynajmować. Tak, więc na szybko licząc, jakby nawet za 4 tysiące zdecydował się, to jest jakieś 192 tysiące złotych. No i tutaj tak naprawdę dochodzimy do sedna pytania, bo pytanie, czy dla kogoś to jest dużo, czy to jest mało. Jak dla kogoś to jest mało, to decyduje się na to, żeby tego mieszkania nie wynajmować. Prawda? Tak, dzisiaj jak popatrzysz sobie przez rentowność takiego najmu długoterminowego, to wiemy o tym, że ta rentowność w zależności od miasta, od ceny zakupu nieruchomości, od czynszu, który jest, waha się od 4 z tym dużym kawałkiem procent do 8 w zależności od lokalizacji. Natomiast jakbyśmy przyjęli, że to jest około 4-5%, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy gra jest warta świeczki, żeby się angażować w zakup nieruchomości, kredyt jeszcze, który jest bardzo drogi i użeranie się jeszcze z najemcą. A powiedz mi, czy ten rynek krakowski, jeżeli chodzi o najem, czy Warszawa, to są najlepsze rynki do wynajmu mieszkań, czy są obszary w Polsce, gdzie na wynajmie można zarobić lepiej? No tak, tutaj jeżeli byśmy popatrzyli przez pryzmat wzrostu wartości nieruchomości i przy okazji będziemy mieli wynajmowaną nieruchomość, no to pewnie te duże miasta są ciekawym rynkiem ze względu na to, że ten wzrost wartości powinien być nieruchomości. Natomiast jak sobie popatrzymy przez pryzmat cena zakupu nieruchomości do czynszu, który możemy wygenerować, czyli ta stopa zwrotu z nakładów finansowych, żeby była jak największa, no to są miasta w Polsce, które dają możliwość nawet 7-8% zarobić.
I myślę, że tacy inwestorzy, którzy patrzą tylko przez pryzmat rentowności i kapitału zainwestowanego, mogą szukać w mniejszych miastach, miejscowościach możliwości inwestycyjnych, po to, żeby można było więcej wyciągnąć z kapitału. No tak naprawdę inwestorzy tam się dzielą na dwa typy. Jeden inwestor, który kupuje mieszkanie po to, żeby ulokować gdzieś kapitał po prostu, a drugi inwestor to jest osoba, która ma jakieś delikatne nadwyżki finansowe i kupuje mieszkanie, natomiast nie może sobie pozwolić na to, żeby tego mieszkania nie wynająć, bo za ten najem spłaca mu tą ratę. Nie byłby w stanie obsłużyć tego długu sam. Tak, to prawda, jak popatrzymy sobie jeszcze przez pryzmat finansowania zewnętrznego, które jest na dzisiaj bardzo drogie, to nie ma jeszcze pewności, że na 100% stopy procentowe zaczną spadać. Dlatego dzisiaj, jeżeli ktoś bierze kredyt i chce inwestować na rynku nieruchomości, to dobrze miał tą stałą stopę, przynajmniej go nic nie zaskoczy. Oprócz cen energii, które w drugiej połowie roku mogą iść do góry i to znowu może być zmienna, która będzie miała wpływ na opłaty związane z wynajmem mieszkania i znowu się może okazać, że będziemy musieli za pół roku zmieniać z większych mieszkań na mniejsze po to właśnie, żeby nas było na to stać, bo pensje, tak jak powiedziałeś o barberze, ja widziałem ostatnio ogłoszenie na samochodzie typu autobus, gdzie kierowca albo motorniczy może zarabiać netto chyba 5,5 tysiąca złotych. Co 5200, bo też widziałem tą reklamę. Też tak, no więc jak zobaczymy, że 4 tysiące kosztuje wynajem średniego mieszkania, mówimy tu o 50 metrach z opłatami ze wszystkim, no to przy dwóch pensjach tak naprawdę, które by były na podobnym poziomie, to już niedużo zostaje na życie, mając jeszcze, nie wiem, 2 dzieci na przykład, nie? Więc z punktu widzenia inwestycyjnego, czy warto kupować nieruchomości pod wynajem, jeżeli macie gotówkę i cash, to pewnie warto, ze względu na to, że ta wartość nieruchomości będzie szła do góry. Co do rentowności samej, jeżeli macie inny pomysł na to, żeby dla Was pieniądze zarabiały, to te 4% czy 4,5%, które można w dużych miastach wyciągnąć, warto się zastanowić. I chyba tyle. Zawsze alternatywą jest Bitcoin. Dziękujemy Wam za dzisiejszy materiał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.